Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na prezentację akcesoriów gamingowych od marki Sony. Między innymi będzie świetna klawiatura i myszka. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Tak więc dzisiaj zobaczymy kilka ciekawych produktów od marki Sony z serii InZone. Sprzęty naprawdę wysokiej jakości. Za chwilę po kolei im się przyjrzymy. Będą także testy i moje wrażenia z użytkowania. Tak więc zacznijmy po kolei. No i pierwszy sprzęt to klawiatura mechaniczna Sony InZone KBD H75, wyposażona w przełączniki magnetyczne, czyli możemy tutaj regulować reakcję tych przycisków. Jest technologia Rapid Trigger, jest także software i ta klawiatura posiada próbkowanie 8000 Hz, więc jest po prostu bardzo szybka. Więcej cech powiem Wam też za chwilkę przy okazji omawiania software'u. Rzućmy sobie okiem na karton i zawartość opakowania. Kartonik w kolorystyce charakterystycznej dla serii InZone, kompatybilność z PC-tami, mamy oprogramowanie, mamy świetnej jakości przełączniki magnetyczne i jest to klawiatura przewodowa. W zestawie znajdziemy instrukcje oraz naklejki. Jest także taki worek do przechowywania czy transportu klawiatury. No i nie zabrakło przewodu o długości około 180 cm, styk USB na USB typu C z paseczkiem do spięcia nadmiaru, elastyczny, a jednocześnie wytrzymały przewód w oplocie, którym tą klawiaturę po prostu podłączamy do komputera. No i sama klawiatura to format 75%, czyli mamy tutaj kursory, mamy przydatne przyciski, natomiast klawiatura jest dość kompaktowa. Mamy też pokrętło do regulacji głośności i działa także jako klik do włączenia-wyłączenia dźwięku. Klawiatura posiada ergonomiczny profil, mamy logo InZone, mamy tutaj gniazdo USB typu C. Od spodu gumowane podwyższenia, czyli możemy je sobie rozłożyć lub złożyć. Poza tym mam jeszcze gumki tutaj i tutaj taką dużą na całości. Spód klawiatury jest wykonany z tworzyw sztucznych, natomiast górna część jest wykonana z aluminium. Mamy tutaj konstrukcję na uszczelce, czyli klawiatura posiada odpowiednią amortyzację, także wyciszenia. Posłuchajcie sobie. Spacja, Enter, Backspace i przyciski. Tak więc pomimo, że jest to klawiatura mechaniczna, to jest ona dość dyskretna. Nie jest po prostu zbyt hałaśliwa. Natomiast co do czcionki, no to jest ona przy wyłączonym podświetleniu, tak prawdę mówiąc, średnio widoczna. Mamy układ ANSI, czyli tutaj długi Shift, długi Backspace, mały Enter. I nakładki wykonane są z materiału ABS metodą Double Shot. Stabilizatory są bardzo wysokiej jakości. Tutaj klawisze na boki się przy wciskaniu nie trzęsą, są bardzo stabilne. Mamy tak zwany Non-Floating Key, czyli układ, gdzie część nakładki chowa się pod obudowę, czyli to światło nie rozprzestrzenia się nam na boki. No i tak wyglądają same przełączniki, stabilizatory. Mamy pod spodem kolejną metalową warstwę, pod spodem wygłuszenie. Tak więc tutaj jest naprawdę solidnie, jeśli chodzi o jakość materiałów i wykonanie. Kolejny sprzęt to myszka InZone Mouse A, czyli zaawansowany gryzoń o bardzo dobrych parametrach. W zestawie instrukcje, opakowanie, z którego dowiadujemy się podstawowych rzeczy, chociażby o żywotności na jednym ładowaniu, ponieważ ta myszka działa też bezprzewodowo do 90 godzin, całkiem sporo, i mamy też próbkowanie do 8000 Hz w trybie bezprzewodowym. Jest bardzo dobrze wykonany elastyczny i miękki przewód USB na USB typu C. Jest paseczek do spięcia nadmiaru tego właśnie przewodu. Przewód jest solidny, wytrzymały i długość to około 180 cm. No i bardzo ważny element zestawu, czyli dongiel bezprzewodowy, który możemy przy pomocy tego przewodu po prostu podłączyć gdzieś blisko myszki, żeby sygnał był jak najsilniejszy. Jest tu gniazdo USB typu C, od spodu gumowy stoper. Tak więc dzięki temu donglowi uzyskujemy te 8000 Hz. No i sama myszka, która wykonana jest z tworzywa sztucznego. Mamy jednolitą strukturę, czarny matowy plastik dobrej jakości. Od spodu 3 duże ślizgacze. Mamy tutaj elementy przezroczyste i mamy też włącznik, wyłącznik tej myszki. Jedyne światełko, jakie się będzie pojawiać, to tutaj w tym miejscu. To jest kontrolka pokazująca, czy myszka jest sparowana. Czyli jak sobie podłączę dongla, to wtedy już ta myszka jest widziana poprzez komputer. Myszka jest nieprofilowana, czyli uniwersalna. Z tej strony mamy logo InZone, 2 przyciski boczne, przyciski główne, które działają
ze średnią twardością, skok jest dość duży i mamy rolkę, która wystaje dużo, jest gumowana, ma takie tutaj elementy poprawiające chwyt. Działa cicho, precyzyjnie, z takim przyhaczaniem, z takim ząbkowaniem i jako przycisk działa dość cicho, jednocześnie dość twardo. I tutaj mamy gniazdo USB typu C do podłączenia myszki do komputera w celu ładowania lub użytkowania przewodowo. Podczas używania przewodowo oczywiście myszka też się będzie ładować. No i jeszcze ważenie, czyli jak ciężki jest ten gryzoń. Powiem Wam, że naprawdę leciutki, ponieważ waga pokazuje 48 gramów, czyli myszka bardzo, bardzo lekka. No i uzupełnienie całości w postaci podkładki pod myszkę. Mamy tutaj dwie podkładki, które różnią się generalnie kolorystyką, ponieważ wymiar jest ten sam. I są to podkładki Matte F oraz Matte D, czyli Matte F to jest podkładka w kolorze czarnym, a Matte D to jest podkładka z takim gradientem, z takim przejściem, które kojarzy się z opakowaniami chociażby od akcesoriów gamingowych marki Sony. Natomiast podkładka z dopiskiem F, czyli ta czarna, jest troszeczkę grubsza, ma 6 mm grubości, a wymiary to 480×400. I podkładka ma powierzchnię typu balance, czyli nie jest to ani speed, ani typowy control, a jednak coś, co łączy w sobie obie te technologie, czyli jednocześnie mamy dość dużą prędkość przemieszczania się myszki, ale mamy też dużą kontrolę. Logo InZone, obszywane brzegi, dzięki czemu ta podkładka będzie nam służyć naprawdę długo. Naprawdę duża powierzchnia, ponieważ możemy tą myszką w każdą stronę zrobić naprawdę duży ruch, dlatego dobra też do niższych wartości DPI, jeśli takie preferujecie. A od spodu wygląda to tak, mamy logo Sony i mamy taką strukturę, dzięki czemu podkładka dobrze trzyma się powierzchni, dobrze się też rozprostowuje. Tak więc przyjemna rzecz, ja osobiście też lubię takie grubsze podkładki, bo nadgarstek na tym ma zwyczajnie miękko i komfortowo. Druga podkładka jest równie ciekawa, ponieważ mamy prawie że to samo, poza tym gradientem, tym przejściem kolorów, ponownie logo, ponownie obszycia. Od spodu ta struktura wygląda odrobinkę inaczej, również jest logo Sony i podkładka jest nieco cieńsza, ale wciąż jest dość gruba, ponieważ ma 4 mm. Większość podkładek pod myszkę ma 2, 3, czasami 4, dlatego to jest na pewno na plus. Wymiary ponownie 480×400 i ponownie powierzchnia jest określana jako hybryda, czyli połączenie gładkości z precyzją. Tego nie mamy takiej podkładki typu Super Speed, ale jak zobaczycie, ta myszka i tak przemieszcza się tutaj bardzo lekko, praktycznie bez wysiłku. W testach również kontrola na tej podkładce była bardzo dobra przy wolnych jak i szybkich ruchach. Korzystało się po prostu bardzo dobrze, zawsze ruch był precyzyjny, tym bardziej w połączeniu z tak dobrą myszką rezultaty raczej nie miały szans być inne. No i zobaczmy software myszki i klawiatury. Możemy to wszystko konfigurować w jednym programie InZone Hub. Do wyboru mamy różne profile, gdzie pod każdym profilem mogą być inne ustawienia. Widzimy poziom naładowania myszki, tryb bezprzewodowy i w pierwszej zakładce ustawienia przypisania możemy nadać różne funkcje przyciskom, czyli na przykład przycisk 5, 4. Wybieramy, czy to ma być funkcja klawiatury, multimedia wyłączone, czy funkcja myszki. Kolejna rzecz to parametry. Skok DPI mamy tylko jeden, więc przestawiamy go, jeśli potrzebujemy. Minimalne DPI to 100, a wartość maksymalna to aż 30 000. Próbkowanie może wynosić nawet 8000 Hz, a lift of distance mamy poniżej milimetra, czyli 0,7, 1 mm i 2 mm. Wszystko tutaj płynnie i precyzyjnie działa, jeśli o to chodzi. Motion Sync, czyli lepsza kontrola ruchu przy wyższych wartościach DPI. Warto to mieć włączone, jeśli lubicie wyższe wartości typu 5, 6, 10, 15, 20 tysięcy, czy nawet maksymalna. I Angle Snapping, czyli tutaj włączamy taki bardziej liniowy ruch myszki. Do gier nie polecam. I ustawienia urządzenia, czyli te profile. Natomiast powiem Wam, że myszka działa naprawdę długo. W trakcie testów nie musiałem jej ani razu ładować. Przechodzimy do klawiatury, gdzie ponownie mamy profile, ustawienia i możliwość konfiguracji poszczególnych przycisków, czyli możemy nagrać makro, możemy ustawić tutaj inną funkcję. To można sobie dowolnie zamieniać, a także układ FN, czyli FN plus jakiś przycisk może nam dawać drugą funkcję. Czyli mamy generalnie dwie takie warstwy. Ustawienia parametrów działania. Bardzo ważna zakładka, ponieważ każdy klawisz z osobna możemy przestawić inaczej, żeby miał inny punkt aktywacji. Czyli klasycznie jest to
na poziomie 1,5 mm i ten klawisz działa tak standardowo, jak wciskam go powiedzmy do połowy, jest aktywacja. Natomiast jeśli ustawię sobie bardzo niską wartość, zapiszemy ustawienie i sprawdzamy. W tym momencie nic nie działa. Jeśli go wciskam nawet do połowy i za połowę, dopiero jak go wcisnę naprawdę mocno z takim kliknięciem, to wtedy działa. Czyli mamy w tym momencie maksymalny zakres czułości, ale może to też być w drugą stronę. Ponieważ może on być po prostu trochę mniejszy, wtedy do połowy nie aktywuje, ale za połową już aktywuje i możemy pójść w ekstremum w drugą stronę. Czyli w tym momencie delikatne nawet dotknięcie, muśnięcie tego przycisku powoduje aktywację. To jest urok przełączników magnetycznych. Możemy sobie tutaj ustawić klawiaturę, żeby reagowała tak jak lubimy, nie wymieniając przełączników, ponieważ w innych klawiaturach mechanicznych jedyny sposób na przestawienie siły aktywacji czy rodzaj kliku to wymiana przełączników. Tutaj mamy więc bardzo duże pole do popisu. Jeśli chcemy skonfigurować więcej klawiszy, to możemy je oczywiście sobie zaznaczać tutaj większą ilością i na przykład włączyć jeszcze funkcję Rapid Trigger, gdzie możemy sobie tutaj jeszcze więcej poprzestawiać, więc mamy dodatkowe parametry aktywacji, dezaktywacji. W ustawienia urządzenia możemy także sobie ustawić chociażby blokadę klawisza Windows, blokadę kombinacji Alt plus F4, Alt plus Tab, żeby nas nie wyrzucało z gier. I tutaj mamy jeszcze tryb ultra niskich opóźnień. Wtedy nie mamy LEDów i mamy maksymalną reakcję klawiatury, że powiem Wam, że bez jakichś specjalistycznych urządzeń pomiarowych raczej nie jesteśmy w stanie tego odczuć. I mamy jeszcze funkcję kalibracji. No i ostatnia zakładka to ustawienie LEDów, czyli do wyboru mamy tutaj kilka fajnych efektów, prędkość, jasność, funkcja Cycle, czyli taka podmiana kolorów. Możemy też wyłączyć, możemy ustawić niestandardowo, czyli na wybrane przyciski dać określone kolory, na przykład coś takiego. Patrzymy kolejne efekty static, czyli stałe efekty, efekt wave, czyli kolorowa fala, oddech, efekt snake, reactive, czyli reagujące na naciśnięcie, efekt fountain, laser, reaktywne liniowe, efekt traffic. Następnie mamy ripple, czyli takie reaktywne z dużą eksplozją. No i mamy dwa tryby InZone Original, 1 i 2, czyli takie efekty proponowane przez producenta i drugi efekt jest taki. Oczywiście jeśli chodzi o anti-ghosting, to tutaj mamy bardzo szybką reakcję klawiszy i możemy wcisnąć nawet wiele klawiszy jednocześnie, nie ma z tym żadnego problemu, klawiatura się nie blokuje. Przełączniki magnetyczne są jeszcze bardziej zaawansowaną technologią niż klasyczne przełączniki mechaniczne, więc tutaj nie ma mowy o żadnych ustępstwach. Podsumowując, uczucie przy wciskaniu przycisków niesamowite, klawiatura kompaktowa, świetnie działające pokrętełko, co prawda cena dość zaporowa, ale myślę, że dla fanów marki Sony nie będzie to jakaś większa przeszkoda. Co do myszki, najwyższa klasa jeśli chodzi o parametry, wygodny kształt, korzystało się także dobrze. No i podkładki solidnie wykonane, natomiast ja osobiście wolę podkładkę na całe biurko, czyli taką, na której zmieści się także klawiatura. Natomiast testowane dzisiaj podkładki naprawdę duże i jako uzupełnienie zestawu świetnie się sprawdzały. Pamiętajcie, że ceny tych akcesoriów macie w linkach w opisie filmu, także ceny promocyjne. Jeśli Wam się dobrze oglądał ten film, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Komentarze są do Waszej dyspozycji, możecie także udostępnić ten film, no i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.